tej strony Krzysztof Domaracki. Słuchasz podcastu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Dowiesz się z niego, jak firmy Private Equity i Venture Capital wybierają projekty inwestycyjne, współpracują z przedsiębiorcami i pomnażają wartość ich biznesów. Zapraszam. Witam w podcaście PSIK Private Equity o budowaniu wartości. Ja nazywam się Krzysztof Domaracki, a moim gościem jest Andrzej Różycki, partner zarządzający Tarhill Capital. Porozmawiamy o inwestowaniu w spółki technologiczne, w spółki przemysłowe, te, które są na fali i te, które upadły. Serdecznie zapraszam. Cześć Andrzeju. Cześć Krzysztof. Będziemy rozmawiać o private equity. Ja chciałem porozmawiać o twojej obecności w tym sektorze. Jak to się stało, że 19-latek rozpoczął karierę w PE? Znaczy jak wszystko pewnie w życiu, trochę przypadkiem. Ja tak naprawdę usłyszałem od koleżanki z mojej pierwszej pracy, bo to była agencja PR, że jej mąż świetnie zarabia w private equity. Usłyszałem kwotę. Najlepsza motywacja. Tak, usłyszałem kwotę, w którą nie uwierzyłem, ale powiedział, że nawet jak połowa tej kwoty to prawda, to może warto sprawdzić. Napisałem maila do wszystkich funduszy, które notabene znalazłem na stronie PSIK-u. No i jakby niewiele z nich mi odpisało, a te, które odpisały, zazwyczaj odpisały, że nikogo nie szukają, ale udało mi się namówić mojego obecnego wspólnika Grześka Bielowickiego na pierwsze spotkanie. No i tam właściwie trochę oknem udało mi się zacząć współpracę z Tarhill Capital i tak od 19 lat jestem w tym miejscu. No właśnie, prawie 20 lat w branży. Jak sobie porównasz te początki, 2005 rok, to jak wyglądał rynek wtedy i spojrzysz na to, jak wygląda dzisiaj, co się w największym stopniu zmieniło? Znaczy, ja myślę, że to w ogóle warto powiedzieć, że tak jak nie każdy prostokąt jest kwadratem, tak jak nie wszyscy inwestujący w sposób private equity są funduszami. I tych funduszy, które są w taki profesjonalny sposób zorganizowane, zawiązane na określony czas, mają bazę instytucjonalnych inwestorów i działają w taki, bym powiedział, typowy dla branży sposób, jest relatywnie niewiele, a ludzi, którzy inwestują w private equity jest sporo więcej i to są tak naprawdę, mimo że to jest ta sama klasa aktywów, to są często bardzo różne podejścia do inwestowania. I jeśli chodzi o sam rynek funduszy jako takich, to tych funduszy tak naprawdę jest mniej niż było. Jakby i Polska, i pewnie to jest jakby największy problem, który dzisiaj ja obserwuję jako dla rynku, że funduszy, które są skupione na Polsce, które inwestują w Polsce, jest coraz mniej, wcale wszystko generalnie rośnie, aktywa na świecie puchną, jakby gospodarka puchnie, a aktywa funduszy w Polsce za bardzo nie. I jest to niestety taki problem, który jest trochę kwadraturą koła, bo z jednej strony my tak naprawdę jako fundusze w niewielkim stopniu ze sobą konkurujemy. Tak? My jesteśmy sobie potrzebni, bo jakby kolejni inwestorzy, którzy chcą wejść na rynek, oni muszą widzieć, że na tym rynku jest kapitał. Że da się zarabiać. Żeby działy się transakcje, żeby rozwijał się ekosystem i rozwijał się rynek. Jeżeli rynek jest bardzo mały, to on z kolei też nie jest atrakcyjny z perspektywy dłuższego kapitału, a ten kapitał globalny jest coraz większy. No i żeby zainteresował się takim krajem jak Polska, musi mieć możliwość ulokowania tu odpowiedniej sumy pieniędzy, a te sumy, te minimalne tikety dla tych inwestorów też się zrobiły coraz większe, przez co tak naprawdę niewiele dobrego można powiedzieć o rozwoju tego rynku jako takiego i to jest, myślę, też istotne, że taki rynek private equity w ogóle krajowi takiemu jak Polska, szczególnie w takim momencie jakim jest bardzo potrzebny, bo w Stanach Zjednoczonych blisko 1/3 mid-sized companies, czyli tych firm o wartości, powiedzmy, wartości od 100 do 500 milionów euro jest w rękach private equity. I to private equity jest takim dyfuzorem często innowacji, często jest dyfuzorem tego, że efektywności operacyjnej, też pozwala tym firmom rosnąć, skupiać się na wzroście, budować wartość, a to jest niezmiernie istotne z perspektywy konkurencyjności gospodarki. Tak? Jakby to, że jest taki mechanizm, który zapewnia sukcesję firmą, tak? Czyli że te firmy nie kończą się z właścicielem, nie wpadają w kłopoty, kiedy on robi się starszy albo kiedy znika, jest niezmiernie istotne, żeby zachować pewną ciągłość, a ta ciągłość jakby jest bardzo istotna.
Zatrzymajmy się na moment przy tym, co daje private equity prywatnym biznesom. Wspominałeś, że to jest często dyfuzor innowacji. Można się domyślić, że jedno z najlepszych narzędzi wychodzenia z problemów sukcesyjnych, ale co jeszcze? Dlaczego warto sięgać po PE? Znaczy ja myślę, że to jest taki naturalna możliwość rozwoju dla wielu firm, tak, jakby i teraz mamy mnóstwo firm, które jakby stały się liderami rynku i takimi naprawdę potężnymi markami, czy to w ujęciu krajowym, czy globalnym, właśnie dzięki jakby współpracy z private equity. Wystarczy popatrzeć na, nie wiem, polskie firmy takie jak Dino, Kruk, tak, Inpost, tak, no jakby Inpost był na giełdzie, nie? Jakby tak naprawdę, czy giełda mu pomogła w rozwoju? W pewnym momencie tak, ale później być może nawet ktoś może patrzeć na to, że była obciążeniem, tak, we współpracy z private equity, no Inpost stał się naprawdę wielką, rozpoznawalną firmą o zasięgu europejskim, która zajmuje się innowacją, tak, spójrzmy na Żabkę, która jest jakby niezmiernie nowoczesną siecią i może być przykładem dla wielu różnych formatów retailowych i to też jakby się wydarzyło we współpracy z funduszem private equity, no a Żabka była w rękach właściwie naprawdę już od kilkunastu lat jest w rękach private equity. Od kilkunastu lat. Więc jakby to są, my wchodząc do firmy jako fundusze, skupiamy się na wzroście, jakby ten wzrost, żeby był zdrowy, wymusza skupienie się na efektywności i też często firmy muszą mieć odpowiednią skalę, żeby móc myśleć o wdrażaniu nowych narzędzi. Tak, małe firmy sobie z tym czasami nie radzą, bo brakuje im wiedzy, brakuje im czasu, a jeżeli pozyskuje się tego typu partnera, no to on często bardzo jakby w tym wszystkim pomaga. Mówisz, brakuje wiedzy, brakuje czasu, a odwagi? Odwagi pewnie też, jakby, natomiast ja myślę, że to, co jakby pewnie kluczową kwestią, którą robi private equity, to jest opomiarowanie firmy. Tak? Czyli my często wchodząc do firmy, która nigdy nie ma instytucjonalnego inwestora, to ona nie raportuje finansowo, często nie ma kontrolingu finansowego, nie ma tych takich wskaźników, które świadczą o jej efektywności, nie ma budżetowania. Leci na żywioł. Tak, ale często sobie bardzo dobrze radzi, ale radzi sobie zazwyczaj poniżej swojego potencjału. Ja mówię tak, może maszyna, która nie jest opomiarowana, ona może pracować, tylko nie może pracować, że tak powiem, na maksimum swoich możliwości, bo nie wiesz, kiedy się przegrzeje, tak? Nie wiesz, kiedy zabraknie pieniędzy i nie wiesz, czy te wszystkie składniki, czy wszyscy pracownicy, czy wszystkie elementy tej firmy pracują na miarę swoich możliwości. Dopiero kiedy, że tak powiem, ją opomiarujesz, jesteś w stanie na te wskaźniki patrzeć, no to mówisz, skoro mamy te pieniądze, tak jakby to możemy rosnąć na miarę swoich możliwości. I to jest jakby pewnie takie kluczowe też miejsce, gdzie my przez po prostu popatrzenie na tą firmę, sprawdzenie, opomiarowanie jej, jesteśmy w stanie i lepiej wspólnie jakby z naszym wspólnikiem, przedsiębiorcą rozwijać tą firmę i szybciej i też jakby to, że wiemy, gdzie jesteśmy, samo w sobie dodaje odwagi. Rozumiem, że w Twoim przypadku porównania do maszyn nie są przypadkowe, bo Wy jako fundusz koncentrujecie się między innymi na inwestycjach w spółki przemysłowe. Jestem ciekaw, jakich Wy kompetencji potrzebujecie, żeby dobrze rozumieć te biznesy, żeby dobrze je odnajdywać, wyłapywać te, które są wartościowe i potem budować ich wartość. Ja myślę, że czasami z perspektywy osoby, która nie prowadziła takich inwestycji, człowiek zastanawia, jakby, że pewne rzeczy są skomplikowane, tak jakby, albo bardzo, bardzo specyficzne. I oczywiście każda firma, czy każdy typ firmy ma swoją specyfikę, tak jakby, ale problemy często są jakby bardzo podobne i narzędzia do rozwiązywania tych problemów też są często bardzo podobne, tak, bo to, że każda firma ma zapasy, każda firma ma klientów, każda firma ma należności, każda firma ma reklamacje pracowników, tak, jakby i prawdę powiedziawszy, jeżeli rozbierzemy te rzeczy na czynniki pierwsze, to się okazuje, że problemy z każdym z tych czynników są bardzo podobne. Nikt nie jest tak wyjątkowy, jak mu się wydaje. Znaczy nie, bo oczywiście to wszystko jest jakby wyjątkowe i pewnie jakby są firmy, których wyjątkowość jest ogromna, tak, jakby niestety nie są to firmy, w które my tutaj w Polsce, czy nasz fundusz inwestuje, tak jakby
firmy, które zajmują się półprzewodnikami, jakby i technologiami kosmicznymi i tym podobne, one mają jeszcze swoją specyfikę, tak? I pewnie tam to nie jest walka o należności, o zapasy, o efektywność operacyjną, a jest dużo bardziej, te firmy są skupione na badaniach i rozwoju, w satysfakcji klienta, globalnym marketingu. Jakby, tak, to jest trochę inna gra. Natomiast w przypadku firm polskich średniej wielkości te problemy są bardzo typowe i właściwie jakby rozwiązywalne bardzo podobnymi narzędziami. I prawdę powiedziawszy, jeżeli popatrzymy na firmy średniej wielkości, to właściwie one zazwyczaj mają te same bóle, jeśli chodzi o wzrost i te same potencjalnie problemy do rozwiązania. A czy was w ogóle można jeszcze uznawać za fundusz specjalistyczny, właśnie wyspecjalizowany w tym obszarze przemysłowym, czy bardziej generalistyczny? No bo macie też inwestycje nowotechnologiczne i jednym z waszych największych sukcesów jest LiveChat Software, 80-krotny zwrot zainwestowanego kapitału. Macie inwestycje z rynku ochrony zdrowia. No te sektory już różne są w spektrum zainteresowań. Bym powiedział tak, my szukamy specyficznego typu firmy i tak jak powiedziałem, to, że one zajmują się różnymi rzeczami, jakby nie wyczerpuje możliwości naszych narzędzi wpływania na te firmy i wspierania ich w rozwoju. I myślę, że często takie przekładanie najlepszych praktyk z jednych firm do drugich wręcz daje nieoczekiwane rezultaty, bo przykładowo, jeżeli mamy firmę przemysłową, gdzie dużo się mówi o lean management, tak, o kaizen, jakby o cyklach jakby produkcyjnych, o takiej, bym powiedział, doskonałej logistyce wewnętrznej, no to jeżeli to przełożymy na grunt na przykład firmy medycznej, diagnostyki obrazowej, tak? I jeśli się tak naprawdę zastanowimy, że efektywność tej firmy zależy od tego, ile badań jesteś w stanie zrobić na godzinę, tak? Jakby ilu pacjentów jesteś w stanie, może to nie zabrzmi lepiej, włożyć do tego rezonansu jakby i to przerobić, no to jakby to tak naprawdę pokazuje, że jakby to też jest jakby czas cyklu, to jest jakby zarządzanie jakby tym, jak ten klient jest obsłużony, tak, to jest dbanie o doskonałość operacyjną w każdym celu i na przykład i to nam się świetnie sprawdziło. I więc jakby my patrzymy na firmy, które są w stanie urosnąć istotnie i szukamy firm, które minimum są w stanie podwoić przychody i swoje zyski w trakcie naszej inwestycji, tak? Optymalnie i średnio to jest 3-krotność i tak historycznie udawało nam się zwiększać przychody tych firm. Pewnie i wydaje mi się, że to byłoby bardzo trudne dla funduszy. My nie jesteśmy w stanie aż tak dobrze zarządzić bazą kosztową jak prywatny przedsiębiorca. Prywatny przedsiębiorca bardzo często jest w swojej firmie dyrektorem do spraw inwestycji, dyrektorem do spraw zakupu, marketingu i sprzedaży. Człowiek orkiestra. To jest człowiek orkiestra, komandos, który jakby rozwiązuje wszystkie problemy i jest w stanie często to zrobić tak tanio i tak dobrze, że w mojej ocenie żaden fundusz private equity nie jest w stanie się z nim mierzyć. Natomiast to, co pewnie my dajemy jako inwestor, to jest właśnie budowa takiej zdrowej organizacji, która jest gotowa na wzrost i tak naprawdę my w tym wzroście upatrujemy swoich zysków i tymi zyskami dzielimy się z przedsiębiorcami, którzy z nami współpracują, bo 95% transakcji, które robimy z przedsiębiorcami. Oni zazwyczaj zostają mniejszościowym wspólnikiem w naszym biznesie, w naszym wspólnym wtedy biznesie i bardzo dużo historycznie zarabiają na tym, że tymi mniejszościowymi wspólnikami zostają. Czy macie jakiś archetyp firmy albo archetyp przedsiębiorcy, organizację lub człowieka, z którymi najbardziej lubicie współpracować? Jakiś taki zbiór cech, których zawsze poszukujecie u ludzi czy u firm? Wiesz co, myślę, że to jest bardzo podobne do tego, jakimi ludźmi lubisz się otaczać, tak? Jakby myślę, że nie ma lepszego przedsiębiorcy niż i partnera w biznesie, który jest pasjonatem, tak? Jeżeli ktoś ma pasję do tego, co robi, jest naprawdę dumny z tego, co robi, wiesz, i chce to robić, to są
są ludzie, którzy naprawdę osiągają największe sukcesy i takich wspólników sobie życzymy najbardziej, bo to są ludzie, z którymi lubisz spędzać czas, tak, którzy są zafascynowani tym, co robią, mają dobrą energię i są naturalnymi liderami. Czy w pierwszej kolejności liczy się chemia, gut feeling, jakieś wyczucie, a niekoniecznie parametry? Wiesz co, znaczy ja myślę, że ta chemia i gut feeling przykrywają czapką parametry, ale parametry muszą się zgadzać. I tak się muszą zgadzać. Oczywiście są takie parametry, na których jakby możesz, wydaje ci się, że możesz jakby powiedzieć, ok, ta chemia nie jest ważna, będę z tym żył, ale prawdę powiedziawszy, nie ma takiej ceny, za którą powinieneś zakładać buta, w którym jest gwóźdź. Bo nawet jeżeli to jest super tanio, to najprawdopodobniej to wcale nie jest tak tanio, jak ci się wydaje i to, że będzie to problematyczna dla ciebie inwestycja kosztuje cię powielokroć więcej. Dlatego myślę, że ekstremalnie ważne jest jakby zarówno z naszej perspektywy jako inwestora, a pewnie jeszcze ważniejsze z perspektywy przedsiębiorcy, żeby czuć, że jest to współpraca, która ma sens i która nas do czegoś może doprowadzić. Jeżeli to czujemy, że to nie jest człowiek, z którym chcemy pracować z tego czy innego powodu, to nie powinniśmy tego robić. W waszej historii ciekawe jest to, że nie zawsze inwestujecie, że inwestujecie nie tylko w spółki, które są na trajektorii bardzo szybkich wzrostów, bardzo perspektywicznej i po prostu potrzebują dodatkowego dopalacza, żeby jeszcze szybciej rosnąć, ale też czasem inwestujecie w spółki, które są o włos od porażki albo które wprost tę porażkę poniosły. I macie historię inwestycji w Transsystem. To jest dostawca systemów transportu wewnętrznego dla fabryk i magazynów. Wy zainwestowaliście 26 milionów złotych w biznes, który zbankrutował. Tak, i który miał wcześniej inwestora private equity. Natomiast tak naprawdę biznes kupiliśmy od syndyka, ale do tego, żebyśmy w niego zainwestowali, namówił nas założyciel tej firmy, który był naprawdę pasjonatem, który pewnie bardzo trudno w Polsce jest zainwestować w firmę, która ma kłopoty, a w szczególności w biznes, który chyli się ku upadkowi. Dlaczego jest tak trudno? Bo po pierwsze, zazwyczaj ludzie orientują się, że kłopoty mają za późno, kiedy te kłopoty już są tak duże, nie do odkręcenia. że są nie do odkręcenia. I drugi problem jest taki, że oni bardzo często wtedy trwają w jakichś takich często dziwnych sytuacjach, jakby ja bym powiedział tak, że bardzo często firmy, które upadają, to jakby na dzień przed wkroczeniem syndyka to jeszcze szwagier z kimś wywozi ostatnią maszynę, tak? I właściwie wtedy nie ma co kupić. Banki w Polsce są bardzo powolne, i bardzo ostrożne, jeśli chodzi o windykację, więc jeżeli nawet są te kredyty, to nie mają takich mechanizmów i procedur, które jakby wymuszały tą sprzedaż czy delewarowanie tej transakcji wtedy, kiedy to jest jakby możliwe i wtedy, kiedy to się może udać, i więc jakby to wszystko się dzieje za późno. Natomiast jakby sytuacja Transsystemu była o tyle specyficzna, że Stanisław Sroka, który był założycielem tej spółki, był naprawdę świetnym przedsiębiorcą. Firma Transsystem to była firma, która osiągnęła naprawdę wielki sukces i która była takim synonimem sukcesu na Podkarpaciu w owym czasie, i ona upadła, bo się rozwijała za szybko. Jakby tak naprawdę niedostateczne opomiarowanie tego biznesu i może w pewnym momencie branie na siebie za dużych kontraktów, tak, które po prostu się nie udały, bądź było za mało pieniędzy, żeby je sfinansować, doprowadziły tą firmę do upadku. Natomiast właściciel tej firmy, prezes, zamiast jakby ratować swój własny majątek i jakby tutaj coś, bym powiedział, może kombinować, jak z tego wyjść i sobie zabezpieczyć przyszłość, przede wszystkim skupił się na zabezpieczeniu klientów, gdzie on kiedy ta firma uchyliła się ku upadkowi, on dalej prowadził tą firmę tak, jak gdyby ona miała utrzymać dobre relacje z klientami, nie zostawił ich w potrzebie. Przyszedł do nas i firma faktycznie upadła, ale jeszcze robota się w niej tliła, ale miała bardzo dobry portfel klientów, którzy mimo tego, że
były realizacyjne problemy, bardzo doceniali to, w jaki sposób jakby się prezes zachowywał i jak próbował jakby nie zostawić ich wszystkich na lodzie. Dlatego my wchodząc w tą firmę, wchodziliśmy w firmę, która dalej miała kontakt z rynkiem, dalej miała kluczowych pracowników i była gotowa na odbudowę. Ale jest to bardzo rzadka sytuacja i myślę, że... A czym ta historia się skończyła? Historia się skończyła tym, że z firmy, która miała 150 pracowników i pewnie 30 milionów obrotu i przynosiła stratę, zbudowaliśmy firmę, którą sprzedając 2 lata temu, sprzedaliśmy firmę, która miała 25 milionów złotych zysków, tak, i blisko 400 pracowników i dalej się świetnie rozwija, jakby i realizowała jednocześnie kontrakt na budowę fabryki opon w Malezji i budowała fabrykę Volvo w Południowej Karolinie, więc jakby... Filmowa historia. Tak, to jest naprawdę bardzo fajna historia, taka historia, z której można być dumnym i która jakby pokazuje tą właśnie synergię, w dość specyficzny sposób się ta nasza przyjaźń, jak tak powiem, w ramach tej firmy zawiązała, ale pokazuje bardzo fajną historię, gdzie taki rzutki przedsiębiorca, który naprawdę, że tak powiem, właściwie tak trochę jak venture capital, chciał sięgać gwiazd, robić projekt, że tak powiem, najpierw brał projekty, a potem się zastanawiał, jak do końca je zrobić, tak? Potrzebował czasami takiego partnera, który mu zabezpieczy tyły i my faktycznie w tym wypadku zabezpieczyliśmy te tyły, jakby umożliwiliśmy sukcesję, potem znaleźliśmy nowy zarząd i wszyscy wyszli z tego zadowoleni. Wywołałeś wilka z lasu, Venture Capital. Częścią grupy Tarhill Capital, czy pod marką Tarhilla funkcjonuje też Pathfinder. To jest trochę fundusz venture buildingowy, rozwijający swoje projekty technologiczne, trochę fundusz Venture Capital. Zresztą niedawno zawiązaliście nowy fundusz, między innymi korzystając z publicznych środków, ze środków PFR-owych. Jestem ciekaw, co z perspektywy private equity daje posiadanie takiej odnogi, która się skupia na inwestowaniu lub rozwoju startupów. Po pierwsze, ułatwia to, co jest jakby najważniejsze w naszym biznesie private equity, czyli trzymanie dyscypliny, bo niestety wszystkie inwestycje startupowe, wszystkie inwestycje venture capital, one są takie strasznie pociągające. Kiedy nie wiesz, co masz z nimi zrobić, to przychodzą do siebie ludzie i mówią, weź zainwestuj w to i czujesz, że cały czas odjeżdża ci pociąg. A dzisiaj, mając Pathfindera, jeżeli przychodzi mi fajna inwestycja venture capital, czy ktoś mnie do czegoś namawia, to ja mówię, wiesz co, idź do chłopaków z Pathfindera i wiem, że ten pociąg mi nie odjechał, a ja mogę się skupić na tym, na czym się znam i na czym się skupić powinienem. Tak jakby i myślę, że to jest jakby bardzo ważne. Ciekawe zabezpieczenie sobie wymyśliliście. To jest bardzo ważna kwestia jakby do takiej, że tak powiem, higieny, bo my też jesteśmy pasjonatami, my jesteśmy ludźmi, którzy chcą inwestować, którzy chcą jakby rozwijać, których pasjonują nowe technologie. Zrobiliśmy, wiesz, super transakcje na live czacie i to jest dla nas, jakby bym powiedział, bardzo interesujący case. I cały czas chciałbyś generalnie uczestniczyć w ten czy w inny sposób, tak? Więc jakby mając taką, my dzisiaj mamy możliwość uczestniczenia w tym, nie angażując swojego czasu i trzymając dyscyplinę, a dyscyplina w inwestowaniu w mojej ocenie jest najważniejsza, tak, jakby zresztą w prowadzeniu firmy też, jakby po prostu ważne, żeby robić to, na czym się człowiek zna, a nie to, na czym się człowiek nie zna. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest istotna, to oczywiście tego typu inwestycje bardzo poszerzają nasze horyzonty. Widzimy, jak pewne rzeczy są jakby rozwiązywane. My często przychodząc do przedsiębiorcy z takiego tradycyjnego biznesu, jesteśmy mu w stanie dostarczyć jakby wiedzę, że tak powiem, z pierwszego rzędu, z nowej ekonomii i faktycznie ją realnie wykorzystać w biznesie, tak? Bo dzisiaj jakby takie biznesy, które produkują maszyny, eksportują je na cały świat, jakby to my wchodząc tam w takie relatywnie proste kwestie e-marketingowe, nie wiem, jak reklamy w AdWordsach, pozycjonowanie na LinkedInie, jakiś content marketing, to w nowym biznesie, tam w e-commerce,
musisz bardzo dużo zainwestować i bardzo dużo zrobić, żeby być konkurencyjnym w tych aspektach. Tak? W starym biznesie to takie bardzo podstawowe narzędzia z tego zakresu sprawiają, że jesteś w top 3 tak jakby tego biznesów na świecie, jakby jesteś w stanie jakby akwirować klientów na LinkedInie, bo nikt inny po prostu tam nie wydaje na to pieniędzy. Jesteśmy w stanie przyjść do firmy i powiedzieć im, jak wykorzystać AI do redukcji kosztów. Bardzo dużo rzeczy, które widzimy w Pathfinderze, które koledzy robią, jakby są dla nas przydatne czy do implementacji w tym naszym kawałku biznesu, a do tego też sprawiają, że możemy się poradzić w wielu kwestiach kolegów i to buduje realną wartość. W 2024 roku zamknęliście swój 4. fundusz na 120 milionów euro, największy z dotychczasowych. Jestem ciekaw, jaka to była skala wyzwania, zebranie i domknięcie tego funduszu, no bo mamy ryzyka geopolityczne w tej części świata, w której żyjemy. Rynek private equity wcale nie ma się nadzwyczajnie, a wy pozyskaliście kapitał największy do tej pory i pozyskaliście go nie posiłkując się kapitałem instytucji publicznych. Znaczy, ja bym powiedział tak, to jest bardzo trudny czas dla fundraisingu i to, co widzimy na giełdzie w Stanach, wcale nie do końca się przekłada na te rynki prywatne. Jest bardzo, powiedział, pieniądze do private equity płyną z globalnych instytucji. Tak jak powiedzieliśmy, my niestety, abstrahując od kwestii jakby napięć geopolitycznych i tego, że jesteśmy krajem frontowym z Ukrainą, to amerykańscy inwestorzy widzą swojego prezydenta w otoczeniu żołnierzy w J-Town, czyli Jasiące, tak? Więc oni z ich perspektywy tak naprawdę to w Polsce to jest wojna, więc jak gdzieś jest wojna, to niekoniecznie trzeba tam inwestować, a szczególnie nie trzeba inwestować tam, gdzie nie trzeba inwestować, to jest tak mały rynek, że po prostu można go sobie tę fanaberię można sobie darować. Odpuścić. Do tego w ogóle globalny rynek na tyle jakby spółkły, że jakby faktycznie pamiętam jak na studiach na SGH, zresztą jakby też sprawdziłem przed tym podcastem, to przedmiot, który traktował private equity, nazywał się kapitały wysokiego ryzyka. Co ciekawe, literaturą do kapitału wysokiego ryzyka w 2024 roku w Szkole Głównej Handlowej jest książka Venture Capital, nowatorskie podejście do finansowania z 1997 roku. Więc myślę, czyli private equity i venture capital zostało zrównane. Tak, to znaczy nadal generalnie jest i to trochę pokazuje, gdzie my jesteśmy tutaj jakby w Polsce, jeśli chodzi o świadomość i rozumienie tego rynku. I private equity nie do końca jest kapitałem wysokiego ryzyka. Dzisiaj jakby private equity właściwie szuka w miarę przewidywalnych, w miarę stabilnych biznesów, i to ryzyko, które się pojawia w tych inwestycjach, ono i podbija te stopy zwrotów, jest generowane głównie dzięki braniu istotnej dźwigni finansowej, tak? A dźwignię finansową, czyli duży kredyt z banku, jesteś w stanie wziąć, jeżeli bank uwierzy, że ten biznes jest przewidywalny, generuje stabilny cashflow i działa na rynku. Więc to nie jest w tym sensie to nie jest kapitał wysokiego ryzyka. To ryzyko jest dostarczane głównie poprzez lewarowanie tych transakcji. To nie jest ważny rynek, to nie jest prosty rynek, to nie jest rynek, który historycznie dostarczał bardzo wysokie stopy zwrotów, które powiedzmy zachęciłyby ten kapitał do przyjścia tutaj i które by uzasadniały tą ekstra milę, którą ci inwestorzy muszą zrobić. Nam się to udało, bo mieliśmy fundusze, którym doradzamy, miały bardzo dobre wyniki. I to była powiedzmy kluczowa kwestia,
która pozwoliła nam na zebranie tego funduszu i zebranie go od prywatnych instytucji. Dla wielu z tych instytucji to była pierwsza inwestycja w Polsce, więc przyprowadziliśmy tutaj kilkunastu nowych inwestorów. Tak? Wielu z tych inwestorów ma aktywa przekraczające kilkadziesiąt miliardów euro, więc jakby nadal te pieniądze, które oni inwestują w THC4, tak? To są jakieś, bym powiedział, trochę dla nich Michałki, orzeszki, ale jakby wierzymy, że to jest właśnie też nasz trochę tutaj wkład i jesteśmy z tego dumni, że to jest taki trochę wkład, że jeżeli ktoś zainwestował raz w Polsce, zrozumiał to i mam nadzieję, że dobrze zarobi, to pójdzie za ciosem, przyniesie tutaj jakby większe pieniądze i powinniśmy jakby nad tym prywatnym kapitałem i ściąganiem tego prywatnego kapitału tutaj bardzo mocno pracować, bo to jest kluczowe, żeby tym kołem zakręcić i żeby ten biznes po prostu w tym kraju był duży, a powinien być dużo większy. Rozmawialiśmy o Transsystemie, wspominaliśmy LiveChat Software. Z których jeszcze inwestycji jesteś szczególnie zadowolony? U nas w funduszu kochamy wszystkie dzieci. I prawdę powiedziawszy, to też trochę jest tak, że kochasz bardziej te, z którymi jest większy problem. Natomiast faktycznie, jakby, jeżeli popatrzymy powiedzmy z perspektywy wyjść, które były w ostatnim czasie kluczowe, no to na pewno i bardzo ciekawym przykładem inwestycji jest Tomma. Tak? To jakby jest firma z segmentu diagnostyki obrazowej, gdzie jak na dłoni widać różne rzeczy, które dzięki właśnie takiemu inwestorowi finansowemu zaangażowanemu w rozwój firmy udało się zrobić. Tak? My w Tommę zainwestowaliśmy na początku 2014 roku. Jest to firma, która zajmowała się szeroko pojętą diagnostyką obrazową. Właściwie zaczęła się od tego, że ówcześni właściciele jeździli do Niemiec i demontowali tomografy komputerowe, za co im niemieckie szpitale płaciły. Tak, te tomografy przyjeżdżały do Polski, jakby tutaj były dostawały drugie życie. Panowie zbudowali taką firmę, która z jednej strony prowadziła ośrodki diagnostyki obrazowej, z drugiej strony rozwijała narzędzia IT do teleradiologii, czyli do opisywania skanów na odległość i przechowywania tych skanów w chmurze. Po trzecie, leasingowali ten sprzęt do szpitali, a po czwarte jeszcze handlowali różnymi peryferiami do tego sprzętu. No i to była taka firma, która jest jakby też czasem emanacją polskich małych firm, która się zajmowała bardzo wieloma rzeczami. I myślę, że to z naszego punktu widzenia kluczowe było to, że my stwierdziliśmy, OK, kupimy tą firmę, której właściwie nie mógł kupić taki klasyczny gracz, który chciałby kupić ośrodki diagnostyki, no bo po co mu ten leasing sprzętu, po co mu ten serwis i tak dalej, to było nikomu niepotrzebne, ale my kupiliśmy firmę, która miała część biznesu zajmującego się faktycznie diagnostyką obrazową, usługami medycznymi i miała trochę tych peryferyjnych biznesów. I my stwierdziliśmy, OK, gradualnie wycinamy wszystkie pozostałe biznesy, jakby nie rozwijamy ich i one nas nie interesują, ale z kolei wykorzystamy tą wiedzę, którą ta firma ma w zakresie teleradiologii, w zakresie serwisowania sprzętu do tego, żeby zrobić bardzo szybki rozwój organiczny, tak? No bo skoro my wiemy, jak ten biznes, jak te rzeczy instalować, tak, to będziemy mieli najniższy na rynku CAPEX i to faktycznie tak było, bo to otwieraliśmy takie jednostki pewnie dwukrotnie taniej niż rynek i będziemy mieli też bardzo niskie koszty operacji, bo mając własny system teleradiologiczny, mając historię sprzedaży różnych peryferiów i materiałów zużywalnych, będziemy mieli bardzo niskie koszty. I tak naprawdę ten biznes podstawowy, który nas interesował, bo cała firma miała 20 kilka milionów złotych przychodów, ale biznes taki interesujący nas miał tylko 8. Nam udało się w 5 lat rozwinąć do blisko 100 milionów przychodów. Z 7 pracowni. Tylko tę część, która początkowo miała 8. Dokładnie.
ten biznes, który miał 7 pracowni diagnostycznych, rozwinęliśmy do 37 pracowni diagnostycznych i pod względem liczby pracowni to stał się największym biznesem tego typu w Polsce. Pod względem przychodów byli więksi, bo te nasze pracownie jeszcze się rozkręcały, no ale my faktycznie z biznesu, który miał tam 5 milionów EBITDA, zbudowaliśmy biznes, który miał 30 milionów EBITDA, który miał blisko 100 milionów złotych przychodów i go sprzedaliśmy bardzo dobrze grupie PZU i z tego co... I zwróciliście cały fundusz. Tak, praktycznie zwróciliśmy cały fundusz. I z tego co mi wiadomo, jest to najlepsza akwizycja w historii grupy PZU i dalej ta firma się bardzo dobrze w ramach tej grupy rozwija. To dla odmiany, którą inwestycję uważasz za najgorszą, najtrudniejszą albo po prostu za porażkę? Wiesz co, jest trochę inwestycji, które jakby nie spełniły swoich oczekiwań. Tak jakby ja myślę, że my też jesteśmy inwestorem, który inwestuje w sposób bardzo zdyscyplinowany i konserwatywny, więc jakby nawet z biznesów, które nam średnio wyszły, bądź nie były łatwe, bardzo często udaje nam się odzyskać kapitał, a nawet czasami zarobić. Natomiast myślę, że trochę czasami rynek nam przeszkadza. Oczywiście my też popełniamy mnóstwo błędów po drodze. Nie da się nie popełniać. To fakt. Natomiast jakby wydaje się, że nawet jeżeli jest odpowiednio upartym i odpowiednio jakby takim umiejącym wyciągać wnioski z popełnionych błędów, to nawet jeżeli te błędy popełniasz, to jesteś w stanie na tych inwestycjach dobrze wyjść. Natomiast jest bardzo trudno płynąć wbrew nurtowi rzeki. I mamy taką inwestycję jak Alu Design, gdzie kupiliśmy odlewnię aluminium. Bardzo miała firma ciekawe i nadal ma ciekawe produkty, odlewa aluminium głównie dla branży meblowej. Kupiliśmy w 2018 roku i wiele rzeczy, wiele ciosów na korpus przyjęliśmy, tak, bo z jednej strony nasz główny rynek niemiecki, jeszcze to był nie dość, że rynek niemiecki, to jest to rynek mebli biurowych, tak więc jakby pandemia i biura, tak, tego Niemcy. Po trzecie jakby rosnące koszty energii i sam fakt, że jakby część z tych produktów w Chinach można kupić wielokrotnie taniej, tak, więc jakby tak dużo rzeczy się nałożyło, że nasz plan na rozbudowę mocy produkcyjnej, który został wykonany w 100% i został wykonany bardzo dobrze, nie daje takich efektów i wyników, jakie byśmy sobie życzyli, natomiast dalej walczymy. To jest inwestycja w toku jeszcze, tak, może być happy end. to jest inwestycja w toku i dalej walczymy o to, żeby ta firma wykorzystała te moce produkcyjne. Jeżeli ona je wykorzysta, to myślę, że jeszcze może będzie to dla nas powód do dumy, że mimo naprawdę ekstremalnie dużej ilości rynkowych wybojów uda nam się na tej inwestycji jakoś wyjść. Zebraliście 4. fundusz, więc wiem, czym będziecie się zajmować w najbliższych miesiącach, ale nie wiem, czym Tarhill Capital ma być docelowo. Gdy myślisz o tej organizacji za 5, za 10 lat, w dłuższej perspektywie czasu, to o co wygracie? Ja myślę, że to tak jak Mariusz Ciepły, prezes LiveChatu, mówi planning is guessing. Myślę, że w takim biznesie jakby jest trudno bardzo długoterminowo planować, chociaż jakby to jest... Ale to jest konserwatywny biznes, nie startupy. To prawda, natomiast to też, co myślę, warto podkreślić, jakby biznes private equity zapewnia ludziom, którzy w nim pracują, długowieczność. Jakby to jest biznes, w którym ta wielka czwórka jakby była, w KKR-ze właśnie się zmienili zarządzający, natomiast większość szefów tych największych firm private equity ma ponad 70 lat. Jestem od lat 30 albo 40 za sterami tych firm, więc jakby tutaj możemy sobie myśleć o tym biznesie długoterminowo, że w tym biznesie będziemy. I myślę, że i tak jak my patrzymy na rozwój naszej organizacji, my chcemy robić więcej tego samego, tak? Bo uważamy, że to jest nasza siła i nasz talent, żeby rozwijać
te małe i średnie polskie przedsiębiorstwa i być partnerem dla polskich przedsiębiorców. Z jednej strony planując razem z nimi sukcesję, a z drugiej strony budując firmy, które mogą powalczyć na świecie w swoich niszach i chcielibyśmy dalej to robić, tak, jakby i skupiamy się na rynku polskim, bo wierzymy, że rynek polski jest dostatecznie duży, żebyśmy my jeszcze na tym rynku byli 3 albo 4-krotnie więksi i tak to trochę widzimy, jakby nie chcemy wychodzić za granicę, bo to jest jakby budowanie kompetencji od nowa i te nasze kompetencje, które tutaj się sprawdzają, niekoniecznie się sprawdzą w Niemczech czy w Serbii, więc tak, myślę, że długoterminowo chcemy robić więcej tego samego. Wyobrażam sobie, że możemy robić trochę większe inwestycje, ale dalej chcemy być w tym segmencie małych i średnich transakcji, bo wierzymy, że tam jest największa wartość. Zacząłeś jako 19-latek, więc trzymając się tych planów długowiecznych, jest szansa na to, że jakieś rekordy branżowe ustanowisz. A to akurat prawda, faktycznie, aczkolwiek na razie nie jest to moim celem samym w sobie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Moim gościem był Andrzej Różycki, partner zarządzający Tarhill Capital, a ja zapraszam do słuchania i oglądania innych odcinków podcastu PSIK Private Equity o budowaniu wartości.